W ostatnim czasie media szeroko komentowały umowę między Unią Europejską a krajami Mercosur. To porozumienie budzi ogromne kontrowersje i wywołuje liczne emocje. W dzisiejszym materiale wyjaśnimy, na czym polega ta umowa, jakie są potencjalne korzyści i jakie zagrożenia. Wyjaśnimy również, dlaczego budzi tak liczne obawy, szczególnie wśród rolników. Mercosur to organizacja, w skład której wchodzą Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj. Umowa ma na celu ułatwienie handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur poprzez obniżenie ceł i usunięcie barier handlowych. Negocjacje nad umową rozpoczęły się w 2000 roku, a w czerwcu 2019 roku osiągnięto wstępne porozumienie dotyczące części handlowej. Ostateczne negocjacje zakończono w grudniu 2024 roku, jednak nadal umowa nie została podpisana. Czeka na zgodę państw członkowskich Unii Europejskiej. Porozumienie obejmuje wiele sektorów gospodarki, ale kluczowe miejsce zajmuje rolnictwo. Kraje Mercosur są światowymi liderami w produkcji wołowiny, drobiu, soi, cukru i etanolu. Dzięki porozumieniu produkty te będą miały łatwiejszy dostęp do rynku Unii Europejskiej. W zamian Unia chce eksportować samochody, maszyny przemysłowe, produkty chemiczne i rolno-spożywcze, odzież oraz obuwie. Umowa może przynieść znaczące korzyści ekonomiczne. Ułatwienie handlu to niższe ceny dla konsumentów oraz nowe możliwości dla europejskich eksporterów, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym i technologicznym. Dla Unii Europejskiej to szansa na otwarcie się na nowe rynki zbytu i wzmocnienie współpracy gospodarczej z krajami Ameryki Południowej. Jednak europejscy rolnicy są nastawieni do tego porozumienia bardzo sceptycznie. Ostrzegają przed nierówną konkurencją pomiędzy ich produktami a tymi z Ameryki Południowej. Produkty rolne z Mercosur, takie jak wołowina czy drób, są tańsze w produkcji, ponieważ tamtejsze przepisy dotyczące środowiska, bezpieczeństwa żywności i warunków pracy są mniej rygorystyczne. Polscy, francuscy czy irlandzcy rolnicy obawiają się, że lokalne produkty nie będą mogły konkurować cenowo z tańszym importem. Pojawia się również problem jakości. W Unii Europejskiej obowiązują surowe normy dotyczące pestycydów, antybiotyków i dobrostanu zwierząt. Import z Mercosur może oznaczać wprowadzenie żywności niespełniającej tych standardów, co budzi obawy zarówno rolników, jak i konsumentów. Krytycy umowy zwracają uwagę na potencjalne negatywne skutki dla środowiska, szczególnie w kontekście wylesienia Amazonii. Wzrost eksportu produktów rolnych może prowadzić do wycinania lasów pod nowe pola uprawne i pastwiska, co przyspieszy zmiany klimatyczne. Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski otwarcie krytykuje porozumienie. Podkreśla, że negocjacje już się zakończyły, więc nie można wprowadzać znaczących zmian. Według niego Europa nakłada na swoich rolników surowe ograniczenia w stosowaniu chemii, ale importuje produkty niespełniające tych norm. Uważa również, że na umowie skorzystają przede wszystkim kraje zachodniej Europy, takie jak Niemcy, podczas gdy rolnicy z Polski i innych państw wschodnich poniosą największe straty. Czy umowa z Mercosur przyniesie więcej korzyści, czy strat dla Europy? Z jednej strony otwiera nowe rynki i może wzmocnić gospodarkę. Z drugiej strony rodzi obawy o konkurencję, jakość produktów i ochronę środowiska. A jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie w komentarzach.